Bed Wars, tryb, który w przeszłości przyciągał setki tysięcy graczy, stając się jednym z najczęściej wybieranych wśród miłośników Minecrafta. Dziś jednak, chociaż dalej jest obecny na wielu serwerach, jego popularność znacząco spadła, a gra w niego jedynie garstka zapalonych niegdyś graczy. Co się stało z tym fenomenem, który przez długi czas był na ustach każdego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się w przeszłość, aby lepiej zrozumieć, jak zaczęła się jego historia i dlaczego teraz nie cieszy się już takim zainteresowaniem. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy Minecraft był jeszcze w fazie alfy, a dokładnie 8 czerwca, kiedy została wydana wersja Alpha 1.0.10. Wprowadziła ona do gry multiplayer, czyli możliwość gry przez internet z innymi graczami. Do tej pory gra była zamknięta w trybie jednoosobowym, jednak dzięki tej aktualizacji Minecraft zyskał zupełnie nowe możliwości. Gracze po raz pierwszy mogli łączyć się na serwerach i rywalizować ze sobą w różnych formach rozgrywki. Początkowo były dostępne proste tryby, takie jak Survival, Creative czy PvP, które umożliwiały graczom interakcję w ramach jednego serwera. Jednak z biegiem czasu gracze zaczęli eksperymentować, szukając nowych sposobów na zabawę. Wkrótce zaczęły pojawiać się minigry, które opierały się na krótkich, intensywnych sesjach, pełnych rywalizacji, adrenaliny i zabawy. Minigry szybko zdobyły serca graczy, ponieważ pozwalały na zabawę w grupie, ze znajomymi lub obcymi osobami, w trybach, które były dynamiczne, ekscytujące i pełne akcji. Jeden z pionierów w tworzeniu tego typu rozgrywek był Hypixel, który obecnie jest największym serwerem Minecrafta na świecie. To właśnie na tym serwerze zrodziły się podstawy tego, co później stało się nieodłączną częścią wielu serwerów Minecrafta. Różnorodne minigry, które wciągały graczy na długie godziny. W 2012 roku, kiedy Minecraft był już na stałe obecny w sercach graczy, youtuber o niku Xizuma postanowił stworzyć mapę o nazwie Rush, która miała zmienić sposób, w jaki patrzymy na rywalizację w Minecraft. Zasady gry były niezwykle proste. Na mapie znajdowały się dwie lewitujące wyspy, z których każda należała do jednej z drużyn. Każda z wysp była wyposażona w generator surowców, sklep z przedmiotami oraz łóżko, które pełniły rolę punktu odradzania graczy. Celem każdej drużyny było zniszczenie łóżka przeciwników oraz eliminacja ich z gry. Choć sama mapa Rush nie zdobyła wówczas wielkiej popularności, jej zasady były na tyle ciekawe, że wkrótce zainspirowały inne osoby. W 2013 roku jeden z najpopularniejszych serwerów Minecrafta, GoMHD, postanowił wprowadzić podobny tryb gry, nazywany po raz pierwszy Bed Wars. Była to w praktyce zmodyfikowana wersja mapy Rush z drobnymi zmianami w zasadach oraz nazwie. Wszystko zmieniło się w 2017 roku, kiedy Hypixel postanowił wprowadzić własną wersję Bed Wars, która miała zrewolucjonizować ten tryb i uczynić go jednym z najbardziej popularnych w historii Minecrafta. Hypixel dodał do gry system zbierania surowców, który pozwalał graczom zbierać materiały z różnych źródeł, co umożliwiało zakup lepszego wyposażenia i ulepszanie sprzętu. Gra zyskała również zupełnie nowy wymiar dzięki pułapkom, które mogły być używane do zaskakiwania przeciwników oraz dzięki rozwinięciu strategii drużynowych, które pozwalały na współpracę z innymi graczami, by zniszczyć drużynę wroga. Dodatkowo Hypixel zaoferował graczom szereg unikalnych map, które różniły się stylem, rozmiarem i układem, co znacznie zwiększyło różnorodność rozgrywek. Nowe mapy, nowe wyzwania, a także nowoczesne podejście do mechaniki rozgrywki sprawiały, że Bed Warsy na Hypixelu zyskały gigantyczną popularność. Tryb ten szybko rozprzestrzenił się na inne serwery, a gracze z całego świata zaczęli w niego grać. Stał się jednym z najbardziej obleganych trybów w historii Minecrafta, z milionami graczy biorącymi udział w rozgrywkach. 25 571. Kto umrze, to umrze i trudno. Kiedy w 2020 roku wybuchła pandemia koronawirusa, a życie wielu ludzi zostało zmienione przez lockdowny i obostrzenia, tryb przeżywał swoje złote czasy. Zamknięte szkoły, zdalne nauczanie i obowiązkowa izolacja sprawiły, że gry online stały się główną formą rozrywki, a Minecraft stał się jednym z najpopularniejszych wyborów dla graczy na całym świecie. Hypixel notował rekordowe liczby graczy, a Bed Wars był jednym z najbardziej obleganych trybów na serwerze. Tysiące graczy codziennie rywalizowały, doskonaliły swoje umiejętności i próbowały zdobywać jak najlepsze wyniki. YouTuberzy tacy jak Alpi Pro, Niko czy Bedless Noob zyskali ogromną popularność, tworząc filmy i transmisje na żywo związane z tym trybem. Ich materiały przyciągały rzesze nowych graczy, którzy chcieli spróbować swoich sił w Bed Warsach. W Polsce również pojawiło się wielu twórców, takich jak Elo Mordo, Szymborg czy Franewełe, którzy postanowili nagrywać i transmitować, jak grają w Bed Wars. Tworzone przez zarówno ich samych, jak i innych twórców filmy zachęcały coraz większą liczbę osób do przyłączenia się do tej dynamicznie rozwijającej się społeczności. Pandemia przyniosła również fazę na różne umiejętności w grze, takie jak Godbridge czy Drag Click, które pozwalały na jeszcze szybsze i sprawniejsze poruszanie się po mapie. Gracze doskonalili swoje techniki, ścigali się w ustanawianiu rekordów i testowali granice swoich umiejętności, co dawało dodatkową frajdę z gry. Po okresie pandemicznego boomu popularność Bed Warsów zaczęła stopniowo spadać. Gracze, którzy spędzili setki godzin w tym trybie, zaczęli szukać nowych wyzwań i atrakcji. Na serwerach zaczęły zyskiwać na popularności inne tryby gry, oparte na nowszych wersjach Minecrafta, które oferowały bardziej zróżnicowaną i długoterminową rozgrywkę.
Gracze, którzy do tej pory z pasją grali w Bed Wars, coraz częściej decydowali się na inne formy zabawy, które dawały im więcej opcji i możliwości. Dodatkowo na popularność Bed Wars wpłynął także problem cheaterów, którzy korzystali z nieuczciwych modów, takich jak flyhacki czy autoclickery. I choć serwery starały się walczyć z tym zjawiskiem, część graczy uznała, że doświadczenie gry zostało zniekształcone przez nieuczciwych graczy, co sprawiło, że ich chęć do gry spadła. Wzrost popularności innych gier multiplayer w tym samym czasie również przyczynił się do zmniejszenia liczby osób grających w Bed Wars. Nowe tytuły przyciągnęły graczy poszukujących świeżych wrażeń, którzy chcieli spróbować czegoś nowego, co oferowało zupełnie inne doświadczenia. Na koniec warto zadać sobie pytanie, czy Bed Wars ma szansę wrócić na szczyt? Moim zdaniem jak najbardziej. Jeśli tylko jakiś serwer zdecyduje się na wprowadzenie tego trybu z istotnymi zmianami, mógłby on znowu zdobyć popularność. Oczywiście zmiany musiałyby być dobrze przemyślane, aby zachować to, co sprawia, że Bed Warsy są tak wyjątkowe. Jednak odświeżenie tej klasycznej rozgrywki mogłoby przyciągnąć zarówno nowych, jak i starych graczy, którzy chętnie powróciliby na serwery, by ponownie rywalizować.